Każdy, kto w Polsce myśli o amerykańskiej Polonii, widzi Chicago. Ale to błąd. Prawdziwe, dymiące stalowniami i tętniące brutalnym robotniczym życiem imperium małej Polski przełomu wieków leżało gdzie indziej. Ponad 300 mil na wschód, Buffalo. To tam przy Sycamore Street krzyżowały się ścieżki uciekinierów z rozbiorowej Polski. Ludzi, którzy w poszukiwaniu chleba rzucili wyzwanie oceanowi. Wśród nich była rodzina kobiety, którą dziś zna cały świat. Gwiazdy Broadwayu i Hollywood Christine Baranski. Jej rolę w Mamma Mia, sprawie idealnej czy teorii wielkiego podrywu to czysty ekranowy magnetyzm. Ale Christine nie wzięła się znikąd. Jej geny to wypadkowa dwóch skrajnie różnych polskich światów, pełnych zacieranych śladów, ludowych obrzędów i niewyjaśnionych tajemnic metrykalnych. Dziś otwieramy te akta. To nie będzie suchy wykład z datami. To jest genealogiczne crime story. Przejdziemy przez spalone wojną Podkarpacie, wkroczymy w mgliste, pełne przesądów Kociewie, by skończyć w blasku rampy polonijnego teatru w Buffalo. Śledztwo uważa się za otwarte. Nasz pierwszy trop prowadzi na południe Polski. Gniazdo Barańskich męskiej linii Christine to Podkarpacie, a dokładniej Jasło. Dzisiejszy podróżnik ujrzy tam nowoczesną architekturę, ale to tylko fasada. Jasło to miasto ofiara. Pod koniec II wojny światowej niemieckie dowództwo wydało rozkaz totalnego zniszczenia. Miasto zostało wysiedlone i zrównane z ziemią w niemal 97%. Razem z domami w dymie pożarów bezpowrotnie spłonęły tysiące dokumentów. Archiwa obróciły się w popiół. Badanie historii w takim miejscu przypomina zbieranie odcisków palców na zgliszczach. Ale w tym śledztwie, wbrew wszystkim przeciwnościom, udało mi się dokonać przełomu. W kryminalistyce mówi się na to lokalizacja miejsca zdarzenia. Przedarłem się przez ocalałe szczątki dokumentów, stare plany i katastry. Efekt? Znalazłem go. Ustaliłem konkretny, precyzyjny adres, pod którym w XIX wieku mieszkali prapradziadkowie gwiazdy Hollywood i gdzie na świat przyszedł jej pradziadek. Oczywiście tamtego fizycznego domu już nie ma. Zniknął w wojennej zawierusze, podzielając los niemal całego Jasła. Ale kiedy nakłada się stare mapy na współczesną siatkę ulic, dzieje się magia. Zlokalizowałem to miejsce nieomalże z dokładnością co do metra na obecnej mapie miasta. Dziś to tylko współczesny punkt przestrzeni miejskiej, obok którego codziennie przechodzą niczego nieświadomi ludzie. Ale dla nas to punkt zero. To tam biło serce rodziny Barańskich, zanim w roku 1905 ruszyli w nieznane. I kiedy wydaje się, że śledztwo idzie gładko, nagle trafiamy na ścianę. Pojawia się ślepy zaułek, anomalia, która spędza sen z powiek genealogom. W amerykańskich materiałach dotyczących dziadka aktorki Władysława alias Waltera Barańskiego, m.in. w jego nekrologu, czarno na białym stoi napisane Born in Warsaw, Poland. Urodzony w Warszawie. Jak to możliwe? Dlaczego chłopak z podkarpackiej rodziny głęboko zakorzenionej w galicyjskiej prowincji miałby nagle przyjść na świat w carskiej Warszawie setki kilometrów na północ? Co tam robili Barańscy? Przeszukałem warszawskie bazy danych, przejrzałem indeksy. Wynik na razie zero. Brak metryki urodzenia. Zupełnie tak, jakby ktoś celowo zatarł ślady, albo jakbyśmy mieli do czynienia z papierowym fantomem. To zagadka do dziś pozostaje nierozwikłana. Czy to był krótki, robotniczy epizod rodziny w stolicy, czy jakieś inne zdarzenie? Akta w tym miejscu milczą. Ale nie cała męska linia Christine to Podkarpacie. Druga strona tej rodziny uderza w zupełnie inne regiony. Babka Christine, Janina Lewandowska, przynosi ze sobą krew z pogranicza Mazowsza i Kujaw. Jej rodzina wywodzi się ze wsi Pawłów koło Ligowa, leżącej w obecnym województwie mazowieckim. I tu muszę Wam opowiedzieć o mojej własnej osobistej przygodzie z tym śledztwem. Szukałem rodziców pradziadka Christine, Władysława alias Waltera Lewandowskiego. Trop był mętny, z wieloma ślepymi
tropami. I w tym właśnie punkcie, analizując akta i współpracując z Joyce Baranski, amerykańską pasjonatką genealogii, również poszukującej swoich korzeni, dotarłem do człowieka o imieniu Marian. Marian Lewandowski. Wszystkie poszlaki, cały ten logiczny ciąg, który pieczołowicie konstruowałem, wskazuje, że to jest on, pradziadek Christine ze strony jej ojca. Chociaż brakuje mi wciąż jednego 100% potwierdzenia w niezależnym dokumencie, to ta historyczna rekonstrukcja trzyma się mocno. To genealogiczne crime story uczy jednego. Czasem musisz zaufać poszlakom, dopóki archiwum nie zdecyduje się odkryć przed tobą ostateczne dowody. Jeśli myśleliście, że u Barańskich było tajemniczo, to teraz wchodzimy w prawdziwy mrok. Linia matki Christine Baranski. Przenosimy się na północ, na barwne, ale surowe Kociewie i Kujawy. Pamiętacie zapowiedź odcinka sprzed tygodnia? Użyłem w niej geometrycznych, misternych wzorów haftu kociewskiego. Te niebieskie, żółte i zielone linie to nie była zwykła dekoracja, to metafora, szyfr, który musimy rozplątać, by dotrzeć do ludzi, którzy zniknęli z radarów historii. W tej linii docieramy do prababki Christine, kobiety nazywającej się Marcjanna Ćwiklińska. I w tym miejscu moje śledztwo gwałtownie się zatrzymało. Dlaczego? Dokumenty wskazują na najtrudniejszy do przeskoczenia w XIX wieku status. Marcjanna była dzieckiem nieślubnym. W tamtych czasach oznaczało to jedno. W rubryce ojciec w księdze parafialnej widnieje pusta, głęboka plama. Milczenie. Kolejne przerwane ogniwo, kolejny sekret zabrany do grobu. Skoro dokumenty milczą, musimy natchnąć tę historię duchem epoki. Kim byli ludzie z Kociewia, których krew płynie w żyłach hollywoodzkiej gwiazdy? Otwórzmy rzadki dokument z 1892 roku autorstwa Józefa Łęgowskiego, Kaszuby i Kociewie, język, zwyczaje, przesądy. To stamtąd wyłania się obraz krainy twardej, pełnej mrocznych ludowych wierzeń, gdzie sakrum mieszało się z bezwzględnym profaną. Wyobraźcie sobie kociewską chatę z tamtych lat. Wyciągam z zapisków Łęgowskiego 3 niesamowite smaczki, które idealnie pokazują klimat, w jakim wzrastali przodkowie Christine. Smaczek pierwszy. Narodziny i kraśniaki. Gdy na Kociewiu rodziło się dziecko, natychmiast kładziono na nim różaniec lub szkaplerz. Dlaczego? Lud panicznie bał się kraśniaków, złośliwych krasnoludów, które tylko czekały w mroku, by podmienić niemowlę na swoje, brzydkie i zniekształcone. Matka w czasie połogu musiała ubierać męską koszulę, by nikt jej nie urzekł złym spojrzeniem. Smaczek drugi. Weselny szantaż. Kiedy przodkowie Christine ruszali do ślubu, narzeczona miała jeden cel – zdobyć władzę nad mężem, czyli mieć nad chłopem górę. Jak? Chytrym sposobem wyłudzała przed ślubem pieniądze rzekomo na ofiarę kościelną. Gdy chłopak wyciągał portfel, ona błyskawicznie wyrwała mu wszystkie monety. Wierzyło się, że po takim akcie mężczyzna nigdy nie zatai przed żoną ani jednego feniga. Smaczek trzeci. Strach przed niełapem. Na Kociewie wywierzono w wieszczów i niełapów, lokalne upiory. Jeśli ktoś urodził się z zębami lub w czepku, po śmierci pozostawał gibki. Wierzyło się, że siada w trumnie, gryzie całun i po kolei zabija rodzinę. Gdy uśmiercił krewnych, szedł na wieżę bić w dzwony. Każdy, kto je usłyszał, umierał. By temu zapobiec, potajemnie odcinano trupom głowy szpadlami lub układano w nogach, albo kładziono im na szyi ostry sierp, by potwór przy próbie wstawania sam się zdekapitował. No i sami powiedzcie, czy przy takich opowieściach historie o Drakulinie wydają się wam bajeczkami dla grzecznych dzieci? No i w takim świecie pełnym lęku przed nieznanym żyli i umierali przodkowie ze strony matki Christine Baranski. Świat duchów nieślubnych dzieci i głód ziemi, to też jest ważne, który panował w regionach, gdzie górowały duże latyfundia. Nic dziwnego, że w końcu podjęli decyzję: wyjeżdżamy.
I tak te dwa nurty, podkarpacko-kujawski i kociewski, zlewają się w jednym punkcie geograficznym, w stanie Nowy Jork, w Buffalo. Malujemy słowem ten obraz. Przełom XIX i XX wieku, potężne zakłady dymiące, kominy stalowni i tysiące polskich emigrantów stłoczonych w robotniczych dzielnicach East Side. Gwar języka polskiego miesza się z angielskim slangiem. W tę scenerię wkraczają barańscy. Dziadek aktorki Władysław, który w Ameryce używał imienia Walter Barański, przez 15 lat w dzień zakładał roboczy kombinezon i szedł do pracy w Wydziale Malarskim Rady Edukacji w Buffalo. Zwykły robotniczy los imigranta. Ale kiedy przychodził wieczór, zrzucał poplamiony farbą fartuch, zakładał garnitur i wchodził do teatrów Kościuszko czy Fillmore. Tam stawał się królem sceny, liderem, reżyserem i głosem uciśnionej Polonii. Z kolei jego syn Lucjan, ojciec Christine, jako młody chłopak zakładał oficerski mundur piechoty armii amerykańskiej, służąc na Pacyfiku. Ci ludzie żyli twardą, amerykańską codziennością, ale ich serca biły na scenie. Spójrzmy na nekrolog dziadka Christine Władysława alias Waltera Barańskiego. Czytamy tam, że ojciec Christine, wymieniony w tekście jako porucznik Lucjan Barański, oraz jej matka żyli w środowisku głęboko przesiąkniętym duchem teatru, ale amatorskiego. To dziadek Christine, Walter Barański, był czołowym aktorem scen polonijnych w teatrach Kościuszko i Fillmore, a także grał w polskich kampaniach teatralnych od Nowego Jorku po Chicago. Był też wybitnym mówcą w języku polskim oraz twórcą pierwszego edukacyjnego polskiego programu radiowego w Buffalo w stacji WMAK. Rodzice Christine kontynuowali tę tradycję, biorąc niezwykle czynny udział w życiu tamtejszej Polonii, ale teatr, w którym grali, był sercem kulturalnym emigracji, amatorską, choć prowadzoną z ogromnym rozmachem sceną, która dawała robotnikom namiastkę utraconej ojczyzny. Zaangażowanie rodziny Barańskich w sprawy polskie było totalne i mamy na to niezbity dowód rzeczowy. Przede mną leży skan amerykańskiej gazety z 1935 roku. Przenosimy się do maja 1935 roku. Umiera wtedy marszałek Józef Piłsudski. W Polsce żałoba, ale w Buffalo, tysiące mil od Warszawy, Polonia przeżywa to równie mocno. W gazecie widzimy artykuł Give to Memorial for General Piłsudski. W kościele świętego Kazimierza w Buffalo odprawiono uroczyste nabożeństwo żałobne. I kto stoi na czele komitetu zbierającego fundusze na upamiętnienie marszałka? Kto organizuje pomoc i mobilizuje społeczność? Walter Barański, dziadek aktorki. Dokument wymienia go jako jednego z liderów akcji upamiętnienia. To niesamowity obraz. Amerykańscy obywatele polskiego pochodzenia w robotniczym Buffalo, oddający hołd polskiemu przywódcy. W tym tyglu patriotyzmu, sztuki, teatru i społecznego aktywizmu wychowywał się ojciec Christine Lucjan, a potem i ona sama. Teatr mieli we krwi. Spójrzmy teraz na Christine Baranski jeszcze raz. Kiedy widzicie ją na ekranie, dumną, elegancką, o nienagannej dykcji i niebywałym talencie komediowym i dramatycznym, pamiętajcie, skąd pochodzi. Jest produktem dwóch niesamowitych polskich światów. Niesie w sobie geny podkarpackich Barańskich z ich niewyjaśnioną zagadką warszawską, mazowieckich Lewandowskich z Ligowa oraz kociewskich, ćwiklińskich i mazurowskich. Świata nieślubnych dzieci, mrocznych przesądów o niełapach i dumnych kobiet wyrywających mężczyznom monety sprzed ołtarza. To wszystko zostało wrzucone w industrialny tygiel Buffalo, przetopione w dymie fabryk i uformowane w blasku świateł polonijnego teatru. Genealogiczne śledztwo dobiegło końca, ale akta rodziny Barańskich na zawsze pozostaną jednymi z najbardziej fascynujących w historii Hollywood. Dziękuję Wam za wspólne słuchanie. Mówił Wasz genealogiczny detektyw. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, gdzie zbadamy
kolejne zapomniane sekrety z przeszłości.